Dzień dobry. Witam, kłaniam się, nazywam się Aleksander Charecki. Jestem założycielem Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Rozpracowuję metody naturalne dla uzdrowienia ludzi, udoskonaliwuję ich, piszę książki na temat zdrowia i rozmawiаю z moimi widzami na temat zdrowia, daję porady. I dzisiaj będziemy rozmawiali na temat nowotworu. Co trzeba wiedzieć o nowotworach? Czym jest rak? Jak jego straszyć? Ja wam powiem na samym początku, że ja mam bardzo duże doświadczenie na temat nowotworu. Bardzo duże. Dużo u mnie było pacjentów i dużo ludzi, którym ja dawał porady. I powiem, że jest wiele tych, kto uzdrowił się, i mogę powiedzieć, że jest tych, komu ja nie mógł pomóc. Było kilka osób, którym ja naprawdę nie mógł pomóc. A 99% ludzi, którym nie pomógł, to byli osoby, które nie chcieli, żeby im никто nic nie pomagał. Oni zgodzились na to, co im powiedzieli. Oni przyjęli tę sytuację życiową. Faktycznie oni wzięli ten wyrok śmierci w głowę, i to było po nich. Tylko człowiek, który może walczyć, chce walczyć, będzie żył. I даже na ostatnim stopniu nowotwora można spokojnie wyjść z tej sytuacji. Jedyny problem w tym, że jeżeli jest zaawansowany już nowotwór realny, to długi czas. Wszyscy chcieli dzisiaj. I kiedy ja uzdrawiał Антоnia Kwietnia od nowotwora z rakiem trzustki na ostatnim stopniu, to kiedy on chorował, jemu powiedzieli, zgodnie z badaniami, dali mu tam termin, kto po urokach, kto miesiąc, kto пару tygodni, i lekarze różnie tam jemu dawali. I on chciał żyć i bez względu na to żyje do dzisiaj, już więcej 10 lat. I my walczyli. Jak mnie powiedzieć, że to bzdura była i to pomyłka, akurat w tej sytuacji to była nie pomyłka. 3 lata walki to nie pomyłka. Kilka razy даже ja, no, można powiedzieć, myślał, że już nic nie można pomóc. Naprawdę. Przyznaję sam. Ale jednak metody, które ja mu radził, i jego chęć do życia robili cuda. Ja znam około setki metod, które mogą spokojnie wyleczyć każdy nowotwór, ale nie każdego człowieka. Ja teraz robię audycję na rosyjskiej mowie i pokazał, no nie wiem jak to udało się, i teraz chciałbym pokazać tych twarz osób, które w większości przy diagnozie nowotwór trafiali do mnie na przykład, do których nie można dopukаться, żeby coś im pomóc. I ja teraz, no nie wiem, ja nie artysta, nie wiem jak to wyjdzie, ale znowu pospróbuję.
При розмові з чоловіком, któremu, jak ja mówię wcześniej, tak w niektórych audycjach starczy zobaczyć w oczy człowieku i ty widzisz, co z nim będzie. To jeżeli człowiek w ogóle nie reaguje na ciebie, jego oczy obojętne, jego ciało nie posiadaje duszy. I człowieku da pupy to, co jemu mówisz. Wcześniej było przestępstwem, karalnym przestępstwem, kiedy człowieku mówili o diagnozie. Karalnym przestępstwem. A teraz zabijają duszę tylko jednej nazwy. U ciebie możliwa nowotwór. Możliwa. Taka malutka rzecz. Może tam nic nie ma i nie będzie. Ale człowieka już zabili tylko samym diagnozem. To tak samo, jak człowieku powiedzieli, możliwe jutro ciebie zabiją samochodem. Mam takie odczucie. Taki lekarz mówi, możliwe u ciebie nowotwór. I nic. I to już po człowieku. Stres, kiedy człowiek zestresowany, to on nie może reagować na nic. Stres, tak samo jak ja ściskаю rękę, coś trzymаю, tej samej ręki ja nie mogę trzymać dwie rzeczy. Tak organizm człowieka nie może walczyć, kiedy jego mózg zajęty jakąkolwiek sytuacją stresową. A opowiadanie o tym, że człowiek ma coś nieuleczalnego, śmiertelnego, to trzymanie jego w rękach. Jego trzymają w rękach, rozumiecie, nie? A nie on coś. Nam wmawiają to, że u nas jest jakikolwiek problem. Kto może stwierdzić 100%, że człowiek ma nowotwór? Nikt. Komórki nowotworowe ma każdy. Jego ilość nigdzie nie pisana tych komórek. I to, że człowieku wmawiają, że on ma coś, ja liczę to kłamstwo. Na podstawie mojego doświadczenia wszystkie choroby na wszystkich stopniach uleczalne. Tylko trzeba walczyć. Jak chcecie, to będzie dobrze. Czym jest diagnoza? Jest wyrok. Wyrok śmierci z odroczeniem. Nic innego. Jeśli człowiek zgodził się, to już po nim. Jeżeli on nie zgodził się, tak jak w sądzie, on podaje apelację i do następnego sądu, do następnej instancji. 100% tak samo. Można uniknąć tego wyroku, jeżeli człowiek chce walczyć. Walka to nie z diagnozą, nie z chorobą. Walka z samym wyrokiem. Każdy może dać wyrok, tak jak i lekarz. I każdy może to zmienić, ale zmienić może tylko sam człowiek. Jest bardzo dużo jasnowidzów, którzy realnie, niesamowite mogą stwierdzić, co było i co będzie. Oni widzieli, na przykład przewidywali śmierć wielu osobom. I wiecie, ile oni zmienili ich los, ich życie, zmienili datę śmierci? Nikt. Jeżeli oni wiedzieli, że człowiek umrze i jego zabije tam samochód, to mówili, nie wychodź z domu w taki dzień. I on umierał w domu od innej sytuacji. Nie można
zmienić to, co już przeznaczone. W życiu jest diagnoza, jest choroba, to nie wyrok natychmiast, a to wyrok z odroczeniem. I on дається specjalnie dla tego, żeby człowiek zrozumiał i naprawił coś. Jest czas. Ale jak on nie chce, jak on zgodził się, to już następuje natychmiast. Co doprowadza do nowotworów na przykład, żeby człowieka nie zastraszyć, żyć długo. Jest wirusy, bakterie, grzyby, robaki. To bardzo mocne zwierzęta, które żyją u nas i zjadają człowieka od środka. Tak samo jest stresy, jest organy, które powodują problemy w organizmie. To na przykład wątroba. Jeżeli wątroba chora, zanieczyszczona, to krew i wszystkie komórki nie dostają to, co powinno być. I wtedy organizm zmienia DNA komórek i powstają nowotwory na przykład. Ja by chciał zastanowić się jeszcze nad tym, że ludzie sami czasami chcieli umrzeć. I tu nowotwór przychodzi sam po sobie. Dzisiejszy biznes w medycynie nie daje możliwości człowieku даже pomyśleć, co trzeba zrobić. Człowieku dali wyrok i od razu jemu dają jad. Dają trucizну, żeby człowiek jakby żył, a jakby zmarł. Ludzie niepotrzebne na tym świecie. I my rozumiem o tym, że człowiek powinien walczyć sam z sobą. Jak walczyć? Ja bardzo zadowolony, że nie tylko w centrum, w Свободицах na przykład, albo gdzieś w innym miejscu, gdzie ja był, ja uzdrawiał fizycznie. Ja wiele ludzi pomógł walczyć nie tylko z nowotworami, a z innymi takimi podobnymi problemami, swoimi poradami. Tak samo dużo ludzi czytają moje książki i bardzo wdzięczny tym, że faktycznie ja im uratował życie. Ale тут niewiele mojej pracy. Ja tylko, żeby wy wiedzieli, jest sądzie, a jest adwokat, który pomaga ludziom. I moje porady to faktycznie to, co może zmienić wasze życie. Ale jeżeli wy tego chcecie. Jeżeli wy zastraszony, to już po wam. Was już nie istnieje. Strach to faktycznie zabija duszę człowieka. Ja cały czas o tym mówię. Kłamstwo i oszustwo o tym, co mówią w religiach, że dusza wychodzi z ciała po śmierci. Bzdura. Jest dużo ludzi, którzy mogą codziennie sami swoim umysłem uprawiać swojej duszy wspólnie. I dusza może wychodzić z ciała i później przychodzić z powrotem. A niektórzy wychodzi i koniec.
Dusza wychodzi z ciała człowieka, kiedy nie widzi sensu żyć i istnieć w tym ciele. I kiedy dają diagnozę śmiertelna, to dusza już poszukuje coś innego i wychodzi. Nowotwór to nic. Jest setki metod bardzo skutecznych, które mogą poradzić. Na dzisiaj jest zdecydowane, że tylko 10% w ogóle mają nowotwory od tych diagnozów, które istnieją. Możecie wyobrazić. A reszta niewinnie oskarżone, ale nie bez winy oskarżone. Co to oznacza? Jest problem duchowy, jest coś zrobione nie tak w życiu, karma przychodzi i kieruje tymi procesami, które istnieją. Nie wiem, może ja mylisz. Ja tylko daję swój wzgląd na tę sytuację. I kiedy do mnie zwracają z pomocą, żeby wyleczyć obojętnie którą chorobę i nowotwór w tym samym czasie, to pytаюсь, a jaka gwarancja na uzdrowienie? A я им молю, в медицине не istnieje słowa gwarancja. Jest duża możliwość tego, że człowiek uzdrowiится, ale nie ode mnie to zależeć w ogóle, tylko od samego człowieka. Jeżeli on zmieni swoje życie, będzie chciał żyć, będzie czym zajęty, tylko to, co człowiek robi coś korzystnego dla innych, daje możliwość żyć. I w ogóle sama praca jest sensem życia. Jeżeli kto z tych, kto słucha mnie, dostanie jakikolwiek diagnoz, śmiertelny, nieuleczalny, bardzo proszę, zadzwonić do mnie. Ja dam jakiekolwiek porady za darmo. Uratuję wasze życie, uratuję waszą duszę. Ale niektórzy tego nie chcieli robić. Im pasuje ten diagnoz i oni zgodzili się na wyrok śmierci. Wielu ludzi, większość ludzi nie zwracający do mnie, zwracający ich rodziny. Proszę w ogóle mnie nie dzwonić członkom rodziny za kogoś. Jeżeli jest ktoś, to możecie dać im numer telefonu, niechaj on sam dzwoni. Jeżeli on już martwy, jego dusza martwa, a wy chcecie, żeby on żył, to wy chcecie, a on już zgodził się na wyrok śmierci. I ja nie do pomocy tej osobie. A ten, kto chce żyć i chce zębami gryźć to, co jemu powiedzieli i on z tym nie zgodził się, to wtedy my możemy rozmawiać. Ale takich mało. W większości ludziom już wszystko obojętne, bo oni zgodzili z wyrokiem. Jakby ciężko o tym nie było mówić. Rodzice, rodzina przywozi pacjentów w ciężkim stanie, a pacjentu wszystko do pupy.
a niektórzy jeszcze przeciwiają i w ogóle nie chcieli nic robić. Możecie wyobrazić. Teraz zrozumiecie, że nasze życie to nie tylko cały czas światło w niebie. To jest chmury, deszcz, bywa zimno, bywa lato, bywa zima. Nie może być cały czas wszystko dobrze. Bywają czasami problemy, tylko z nimi trzeba walczyć spokojnie. У нас jest tam dzisiaj, ile tam, no, z 25 osób na Zoomie, na żywo. Kto tam chce uzupełnić, coś powiedzieć na temat nowotwora. Mogę? Tak, proszę. Dzień dobry. Panie Aleksandrze, czyli to oznacza, że najpierw przychodzą psychiczne problemy, czyli jakby ta sfera diagnozy już się rozgrywa w psychice, bo ten człowiek jest wycofany bez celu, nie robi jakichś użytecznych rzeczy, nie jest dobrych rzeczy, nie jest użyteczny. Na pewno źle się odżywia i tak dalej. I to wszystko się jakby kumuluje. Potem dostaje diagnozę rak. To on jakby godzi się z tym, już nawet nie walczy, a często jeszcze na przykład ufa procedurom medycznym, prawda? No i tam oczywiście bardzo w szybkim tempie zostanie zutylizowany, można powiedzieć. Ja jestem tutaj naturopatą praktycznie z hobby i miałam do czynienia i mam do czynienia z takimi ludźmi. Mikrofon wyłączył się. Gdzieś pani znikła. Halo, halo? 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 Tak, tak, jestem. Jestem. No, proszę. Tak. I tutaj ma pan całkowitą rację, że po prostu każdy sam, halo? Słychać Tak, mnie? tak, Tak. słychać. Że każdy sam musi walczyć. I to nie jest łatwa praca. Ja powiem osobiście, moją matkę wyciągnęłam z czerniaka i ze schizofrenii. Tylko i wyłącznie metodami pana, panie profesorze. Tylko i wyłącznie. I był taki moment, że ona właśnie dostała takiej strasznej boleści po lewej stronie, gdzie ta dwunastnica schodzi się z jelitem cienkim, bo tam nagromadziły się po prostu robaki. I ona cały tydzień wydalała. Cały tydzień to schodziło. Więc i tak jak mówi pan profesor, każdą chorobę da się wyleczyć. Każda minie. Ale ma 78 lat, ale u niej jest taka wola życia, że po prostu ona zrobi wszystko. I, i to jest rzeczywiście, chciałam tylko zapytać jeszcze pod względem takim bardziej technicznym. Jeżeli na przykład oczyszczamy, to czy pan profesor widział właśnie, bo ja chciałam zapytać, czy ja dobrze rozumuję, jak wygląda ten nowotwór. To jest taka gruba tkanka, często zaszyta w środku z pasożytami i z jajami, jakby ona się oderwała po prostu od czegoś, od całości, ale jest taka pancerna. Czy to jest to? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Jest wiele rodzajów nowotworów, które nie mają takich jakby kulków, w którym jest ten nowotwór. Mhm. Jest nowotwór na przykład skóry, to w ogóle nie ma takich objawów jak no, w niektórych organach. Większość teraz nowotworów to jest pomyłka. Dlaczego? Bo kiedy jest problemy w organizmie, to system immunologiczny i system limfatyczny pobudzony i on produkuje sam takie węzły chłonne.
І медицина розпознає то як новотвори. Mhm. Третє і четверте ступня. То, що організм відбудовує для ратунку, діагнозують як новотвори. Mhm. Ну, to jest jak przerzuty już, rozumiecie, nie? Mhm. A na Tak. samej sprawie to normalny życiowy proces. I strach człowieku, kiedy mówić, u ciebie już trzeci albo czwarty stopień nowotwora, a na samej sprawie to pomyłka diagnozy, no, to szokujący wynik. Ja wam powiem tak, z tych, kto do mnie zwracał się, і в ogóle zwracał się, można powiedzieć, nie sam, a przez kogoś, ktoś za ręką przywodził do mnie, Tak. nic nie udało się nikogo uzdrowić. U mnie tak Dlaczego ja samo. mówię, nie ma sensu даже komu Pomagać. dzwonić i pomagać, kiedy sam człowiek Nie chcę. nie chce даже słuchać. Jemu mówisz, там, ну, если кто меня зна, у меня есть wiele metod, których tylko dotykая i przeanalizować sytuację, można bez pomyłki stwierdzić, co jest i nowotwór. Jest punkty, które odpowiadają za nowotwór, jest punkty, które odpowiadają, gdzie ten nowotwór. Tylko punktowo można stwierdzić, czy jest, czy nie ma. Ale kiedy człowiek zastraszony i nie chce nic robić, no co ty jemu pomożesz? No nic. On przygotował się do śmierci i tylko czeka tę godzinę. No, a niektórzy marzą o śmierci, bo im tam bolić, nieprzyjemne, i on nie chce żyć. No co ty zrobisz? No nic. Tak, No. nic nie zrobisz. Dokładnie. Rodzina chce, ktoś chce, a on nie chce. No i co? No. Dokładnie, tu się nic nie da zrobić. Ja mam taki przykład na ojcu, który mówił, poszedł wcześniej na emeryturę taką z kopalni górniczą i on nie miał celu. I mówił, że nie chce żyć. I on w ciągu 2 lat dostał raka płuc i w miesiąc poszedł. I nic się nie dało zrobić, on był na to gotowy i I on był wcześniej gotowy na to. tak, No, do nowotworu jeszcze był przygotowany do tak, śmierci. tak, dokładnie. Czyli jakby najpierw jest ta sfera psychiczna, a potem przychodzi już właśnie ten koniec, już uwidoczniony w ciele, żeby. A takie pytanie. y, Nie słychać pytanie. Proszę powtórzyć coś z mikrofonem, pani. Halo? Halo, teraz słychać, co za Tak, pytanie? zapytałam, co dzieje się z duszą, kiedy ciało umiera? No, jak ja mówię, że nie tylko kiedy umierają, i tak dusza odchodzi od Odchodzi. ciała, to faktycznie ciekawa rzecz, jak my zakładamy w telefon na przykład chip ten i on daje, trzymaje informację i wszystko, co jest, i później my możemy wyrzucić telefon i wkładać Inną kartę. kartę tu w inny, tak samo działa dusza. Tylko jest jakiś bank tych dusz, gdzie one się Ja mieszczą. myślę, że coś jest Coś musi takiego, być. że ktoś kieruje tym procesem, Właśnie. komu i gdzie, jak, Jak kiedy. przydzielić? Tak, coś jest ten mechanizm, ale człowiek nie ma do czynienia do dusz. Dusza to najwyższy stopień życia duchowego na ziemi. A człowiek to mniej. Tak. W niego wkładają duszę, a To nie człowiek jakby ten aparat nie on kieruje tym telefoniczny. Tak. procesem. Czyli są konstruktorzy, którzy obmyślają komu co. Mają jakieś swoje parametry, którymi się No, ja kierują. myślę, że jest warunki. Na przykład ja tak liczę, że jeżeli człowiek zmarł w rodzinie, i jeżeli człowiek rodzice, to ta dusza gdzieś przychodzi Do innego dziecka na w przykład. Z rodzinie. rodziny. Ale, bo ta energia ona przyciąga tę duszę i gdzieś tam jest informacja, możliwe tam gdzieś przydzielają i kierują tym procesem. Ale ja wam powiem jeszcze fakty tego, że ludzie czasami przyciągają duszy zmarłych nie tylko no, przy urodzeniu.
to faktycznie człowiek, kiedy umiera, niektóre członki rodziny od tego stresu, od miłości, można powiedzieć, od Mhm. dużej miłości, przyciągają duszę i te zmarłe żyją, W jeszcze nim, duszy żyją w tych ciałach żywy. tych rodziny. Tak samo teraz wcześniej było na przykład tam 20 no, 2 miliardy ludzi, później 4, później teraz 7, mówię już 8 miliardów, a dusz wcześniej było tam w prawie 2 miliardy. A gdzie wziąć dusz? I kiedy teraz rodzятся dzieci, bardzo duże dzieci, które ja тут w mieście widzę, jak faktycznie niejaka epidemia, niejaka niezrozumiała jakby taka rzecz, duże dzieci, które nie rozmawiają do 3, 4, do 5 lat. Тут я liczę, że albo u nich niejaka młoda dusza, która w ogóle nie chce kontaktować ni z czym i Mhm. nie chce rozmawiać, albo to dusze zwierząt. Albo tak. No, A czy jest możliwość, że oni dzielą te dusze w jakiś sposób, cząstkują je? ну, видишь, я же говорю, множить to niewiele rozmnożysz. Dusze jest dusze, które przychodzi od jednego ciała do drugiego. Tak. Ale jak to odbywaється? To Ja nie wiele mam różnych, no jakby informacji z książek, tam z osób, które zajmują się duchowymi praktykami, ale tak słuchasz, co mówią na ten temat, a do końca to nikt nie wie, tylko nie wiem. podejrzewają. Tak samo ja podejrzewają tylko, co jest i nikt o tym nie wie, co naprawdę dzieje się z naszymi duszami. To nawet No. hipnoza tu nic nie wyjaśni, prawda? Bo Я hipnoza, только знам на 100%. Чоловік, як чоловік, у його родяться, наприклад, діти. Діти від матки, від отця достають генетичне ДНА, і вони можуть бути подобними. tak, Подобными тважам, тялом, можно powiedzieć charakterem. даже працей mózga, można powiedzieć, пункции якiekolwiek, здольності можуть przychodzić. Але так само чоловік достає яку латерію душу. Duszy. Але душа керує тілом. Tak, Ви зрозумієте, tak, що діється? Не чоловік керує душою, а душа керує тілом. І чоловік даже уродився у bardzo dobrej osoby, na przykład tam rodziny, a dusza przyszła od jakichkolwiek przestępców, tak, lenistwa niektórych tam jest. tak, No, wy rozumiecie, nie? tak, Tam w rodzinie wszystkie byli pracowite, a tak. тут Leniwy niejaki jakiś. leniwy urodziłся. Tak. To nie on urodziłся genetycznie, mu dali duszę Mhm, leniwego człowieka i koniec. No i ty nic nie poprawisz tego. No. tak. Nie znamy tych po prostu kryteriów przydzielania tych dusz. Tego nie Tak. wiemy. To jest zagadka. Tak, cała zagadka z tym, co i jak człowiek dostaje tę duszę i co dzieje się. Jedyne, że wiem, że człowiek dostaje duszę nie dlatego, żeby jego tam było i coś. Człowiek przychodzi na ten świat i dostaje duszę, żeby udoskonalić to, co on robił wcześniej. No, a jak człowiek pił wódkę całe życie, używał narkotyki, później umiera jego dusza, przychodzi w inną osobę. Co on będzie robił? Tak. Jak tylko to zna. Ale właśnie to, co pan profesor powiedział, być może, że jest tak, że mamy tą duszę złą wydoskonalić poprzez świadomość i swoją wolę. No, u mnie była jedna znajoma, która wzięła w domie dziecka no, chłopaka i on od dzieciństwa
kradł wszystko. Gdzie by nie przyszedł, on do kieszeni. Mu nie trzeba. Jemu tylko fakt tego, że on powinien Mhm. coś Ukraść. ukraść. Miał to No. w programie. I biła jego, i prosiła, i wszystko, nic. I on jak tyle, jeszcze даже nie skończył szkoły, poszedł do więzienia, później znowu do Mhm. więzienia, i on z więzienia nie wychodził. I ta Mhm. kobieta poszła no, do domu dziecka, gdzie wzięła tego dziecka i sprawdziła, kto jest rodzice. Rodzice. No, i to Patologia. złodzieje byli i matka, i ojciec. Mhm. Ну, и детское уродили в więzieniu. Mhm. No tak, Ну, душа, детская, которая уродилась в więzieniu, достала душу tych, кто были там, ну, tak. подобных. Ну, No, także my myślimy, że to my możemy даже wiele tam wpływu szkoła tam może zrobić, tak. rodzice, ale czasami dusza jest główniejsza za to i odpowiada za funkcje ciała. Ale No. być może, że ona ma też połączenie z tą siłą wyższą. I jeżeli jest właśnie ta autosugestia, co pan profesor mówi, to siła wyższa, ta dobra, pomaga się wydoskonalić tej duszy. Ну, видите, не каждый, уживая от серця, от душі ту автосугестію даже. Tak. Ну, а як я вам давав приклад, що люди приїжджають, наприклад, 10 разів свободіць до академії, а ні одного разу не уживають ту автосугестію. Що Mm. to означає? No to No, znaczy, że w ogóle nie doskonalą duszy i dusza no, kieruje taka jest prymitywna. dusze, które boją даже Tak, tych słów, które tam napisane, rozumiecie? Nie? dokładnie. Boję, że to będzie miało wpływ na duszę. Bo pewnie jest związana Wszystko z... można zmienić. U człowieka też zmienić można i duszę, i funkcje, te wszystko. Ale to duże wysiłku. Tak, dokładnie. Tak. No, Ludzie to nie chcą duży wysiłku. wysiłek, żeby Ludzie nie zmienić chcą wysiłku. Tak. człowieka, jego Charakter. do czego on przyzwyczaił się może przez 1000 lat. Rozumiecie, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Tak. No. Dokładnie. I chciałam się pochwalić, że od tygodnia używam krople, bo właśnie syn mi wysłał z waszej strony, no i nie używam okularów i coraz lepiej i ćwiczę wzrok. Świecienie i krople i duże naprawa u ciebie, tak? Na Tak, wzrok, tak? tak, po tygodniu już znaczna poprawa. No. Gratuluję za to, że ludzie używają mojej metody. To bardzo dużo kosztuje. Bardzo. Nie w pieniądzach, Nie w a pieniądzach, ale systematyczności pracy. duchowo Tak, ja bardzo zadowolony. Ja bardzo zadowolony, że jest dużo ludzi wdzięcznych mnie za to, co ja robię i za to, co daję porady. No. To, co ja napisał w książkach, to daje niesamowitą moc, niesamowitą energię, niesamowitej wiedzy, ale znowu dla tych, kto chce. tak. No i Ja znam ludzi, którzy pokupili książki, tak listają. mm, Bzdura. tak, I tak samo znam ludzi, którzy podkreślili w prawie każde słowo, które tam napisane i używają cały czas. dokładnie, dokładnie, bo to jest praca. Także No, ludzie nie chcą pracy, tylko na łatwiznę, tabletka i gotowe, nie? No, no. także Tak, to kto jeszcze? Dziękuję bardzo. Kto chce jeszcze coś porozmawiać na temat nowotworu? Proszę, Beata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja bym chciała powiedzieć na swoim przykładzie i też Panu bardzo podziękować, bo dzięki Panu jestem w tym miejscu, w którym jestem. U mnie tak samo stwierdzono, że mam tam jakiegoś guza. Nie pozwoliłam sobie swoim zachowaniem zrobić biopsji i bardzo mi było tak wstyd i tam płakałam, przepraszałam lekarza i później po tej wizycie do Pana zadzwoniłam i Pan po prostu, Pana słowa tak uspokoiły mnie, bo Panu opowiedziałam tą całą historię tego spotkania u lekarza i Pan mi tylko powiedział,
a po co pani płakała i po co pani przepraszała tego lekarza? Ja mówię, że przepraszałam za swoje zachowanie, bo się zachowywałam jak psychicznie chora. A pan mi wtedy powiedział, tych słów też do końca, do końca życia nie zapomnę. Pan mi powiedział, ale to jest dla mnie, mówi, bardzo dobry znak, że nie pozwoliłaś sobie zrobić tej biopsji. Mówi, bo to znaczy, że ktoś tam na górze jest, kto czuwa nad tobą, kto chroni ciebie. I czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy, po prostu te słowa tak mi zapadły głęboko w głowie i od tamtej pory po prostu no, całkowicie się wszystko zmieniło, tak? Byłam w akademii, zaczęłam się oczyszczać, robię wszystko, tak mi się wydaje, że no, staram się robić te wszystkie i oczyszczania. Jest okej. Guz, tam chodziłam, to delikatnie się zmniejszył. Teraz w sierpniu znowu ponownie pójdę, bo byłam w lutym. Ale to nie o to chodzi, tylko chcę zachęcić wszystkich, żeby po prostu naprawdę uwierzyli w to, co Pan mówi, bo sama Pana podejście do osoby, która potrzebuje pomocy, jest po prostu tak genialne, że tak jak lekarz mówi od razu wyrok, oj, tu jest guz, tu powinno się robić to i to, to nie jak się pani zachowuje, tak jak było w moim przypadku, a pan w ogóle inaczej do tego podchodzi. Spokojnie, pomalutku, zrobić trzeba tak. No po prostu ja jestem panu z całego serca wdzięczna i dziękuję i wszystkim zachęcam, kto gdzieś był u lekarza i dostał jakieś te diagnozy, nie wiadomo jakie, Ja wam dziękuję bardzo. Ja wam powiem jeszcze więcej. U mnie brat, rodny brat starszy, ma guza. Dużego, jak jaja. Wiedziecie, jak ja go leczу? Kto wie, jak ja leczу brata z jego guzem? Wcale tłumacz. go pan nie leczy. Wcale go pan nie leczy. Ja w całości jego даже nie daję żadnej ему porady. Ja jego tylko zapytał, co u ciebie to jest? Jego ten guz na szyi. Ja mówię, jaki guz? Ja mówię, co ty chcesz z tym robić, czy będziesz, czy coś? Nic no mnie nie przeszkadza. I dla mnie to wystarczy. I ten guz, ja znam o nim już z 10 lat. Jakby on go leczył, poszedł do lekarza, to już by 10 lat jego nie było. Dokładnie. Jeżeli b ja jego даже leczył, może z 5 lat jego by nie było. A wiecie dlaczego? Bo on by i tak był zastraszony tym guzem. I on by jego leczył. A dla niego to nie istnieje, ten guz, jako nowotwór albo coś. No coś tam wyrosło. Wy, kto jest starszy troszeczkę, jak ja, albo jeszcze więcej, możecie przypomnieć, ile ludzi chodziło z guzami тут na głowie, na rękach, a teraz trądzika wycinają. Co dzieje teraz? Biznes i nic świętego. Ja mówię, родный брат, я могу pomóc z tym guzem, mogу, może żył i długo, i potem, ale po co? A wam вот taki oto trądzik możliwe, coś tam znaleźli. Już koniec świata, już poła. Z moimi możliwościami, z moimi wiedzami. Я родного брата не лечу от реального новотвора. Гуз то jest новотвор. Szkodliwy czy nie, to nieważne. Ale to jest. Medycyna by już złapała jego za dupу i dała w to chemię 100%. Jak minimum. A jemu to dadzą. On даже nie chce słuchać. I to super. Dla mnie to przykład, niesamowity przykład. I ja wam dzielę się z tym. Zrozumiejcie, jaki б wyrok kto nie dawał, jakie б problemy nie byli. No i co? To jest i co? Ale strach, który
применюję od lekarzy teraz, to ciężko. Ciężko mnie opowiadać o wszystkich takich rzeczach, bo teraz jest zakaz opowiadania czegoś, zakaz o mówieniu czegoś. Kurczę, no co to dzieje na tym świecie? Nie można spokojnie porozmawiać. Jest prawo rozmowy, jest prawo na życie, jest prawo na wszystko. Nie, nie można. Na wszystko trzeba zakazać. To, o czym mówisz, prawda. Na prawdę jest zakaz mówienia. Jakie jeszcze pytania są? Proszę. Kto tam jeszcze chce? Jakie pytanie? Dzień dobry, panie Aleksandrze. Bardzo żałuję, że nie miałem okazji pana poznać, chociaż dwukrotnie byłem w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzinie. Doskonale znam pana syna, który jest kontynuatorem pana dzieła. Poznałem tam wspaniałych ludzi, pacjentów, którzy szukali ratunku dla siebie. I w zasadzie, pomimo że pojechałem tak sceptycznie trochę nastawiony, to spotkałem tam ludzi, którzy przyjeżdżają tam cyklicznie, bo ten pobyt im tam pomógł. W zasadzie to mnie przekonało na tyle, że raz w roku jadę, na początku byłem przez 3 tygodnie, obecnie przez 2 tygodnie, ale jeżdżę dlatego, że szukałem różnych metod takich naturalnych, bo stwierdzono u mnie nowotwór złośliwy, górczakolak jelita grubego. No i w zasadzie wszystkie te metody, począwszy od diet, dr Dąbrowskiej i jakieś inne jeszcze metody, w zasadzie nie skutkowały. No niestety robiłem sobie biopsję, żeby potwierdzić, że jest to nowotwór złośliwy, bo miałem na jelicie grubym polipa, który okazał się, badanie histopatologiczne potwierdziło, że jest to nowotwór złośliwy. No i usunąłem 13 centymetrów jelita grubego i badanie histopatologiczne tego odcinka usuniętego no, wykazało, że jest 50% zajętych węzłów chłonnych. Czyli w normalnych okolicznościach następują przerzuty i gdzieś tak po roku no człowiek żegna się z tym życiem. No i w zasadzie ten mój pobyt i oczyszczanie organizmu, oczyszczanie wątroby, odrobaczanie się, w zasadzie chyba pomogło mi na tyle, że 2 lata już minęło od operacji. Żyję, oczyszczam się, ściągnąłem sobie pomysły z akademii, zbudowałem beczkę, także przez cały rok wchodzę do lodowatej wody, hartując organizm. No i oczywiście wiele innych tych metod, które tam zauważyłem. No i póki co jest dobrze. Tak? Jako że jestem nauczycielem akademickim, mam takie postanowienie, że jeżeli 5 lat będę żył, to napiszę książkę o naturalnych metodach, bo nie tylko te metody zgłębiłem, które pan kreuje w Akademii i poprzez te audycje, ale również czytam wszystko, co wpadnie mi w ręce i myślę, że już taką wiedzę na temat tych metod naturalnych mam dosyć dużą. I tak jak pan, krzewiąc tę wiedzę, pomaga ludziom nawet może w niewielkim, nawet gdyby to się okazało, że w niewielkim stopniu, bo nawet uratowanie jednego życia to już jest dużo, więc myślę, że te moje działania będą takim spłaceniem długu wobec innych, bo skoro mnie ktoś pomógł tymi metodami naturalnymi, to być może i te moje rady też pomogą. Natomiast no, chodzę do lekarza i ostatnio byłem, chcąc pozyskać komplet leków na odrobaczenie, usłyszałem, że moje wyniki badań nie wskazują na to, że jest taka potrzeba i żadna profilaktyka tutaj nie jest wskazana, bo oni nie mają takich procedur i nie dadzą mi takich leków. No to ja mówię, no ale mój kot czy mój pies też nie ma stwierdzonych robaków, a jednak profilaktycznie go odrobaczamy co pół roku. W zasadzie myślę, że lekarze są ubezwłasnowolnieni i taki lekarz, jeżeli złamie procedurę, on musi się liczyć z konsekwencjami. I tu jest pies pogrzebany tak naprawdę. Nawet gdyby ten lekarz miał inną wiedzę i chciał pomóc, to on nie może
działać wbrew tej całej filozofii tej korporacji medycznej. No i stąd te nasze poszukiwania właśnie tych metod tradycyjnych, żeby jednak żyć po prostu. Spotkałem się również z taką opinią, że leczony rak, bo ja odmówiłem chemioterapii, tak, którą mi zalecono, że leczony rak, ludzie leczeni średnio żyją 3,5 roku, czyli którzy poddają się radioterapii, chemioterapii, natomiast ci, którzy się nie leczą, nie przyjmują, żyją średnio 12,5 roku. Jest różnica. Tak, jest różnica. Jeżeli to prawda, no to oczywiście no, jest to też jakaś wskazówka dla innych. Także chciałem tylko potwierdzić, że na mnie zrobiła duże wrażenie Akademia Medycyny Regeneracyjnej. Syn doskonale prowadzi, wprowadza wspaniałą atmosferę i myślę, że to jest dobre miejsce dla ludzi chorych, żeby się uzdrowili, ale przede wszystkim, żeby się psychicznie podbudowali, bo ta podbudowa psychiczna jest no, najważniejsza w walce z chorobą. У моей практике было, что я рак вылечил за один день. No, Powiedzieć wam jak? Przyjechał pacjent z stwierdzonym rakiem prostaty. Ja zrobił badanie. I mówię, у тебя мало того, że nie ma raka, у тебя nie ma prostaty. Mówi, co ty gadajesz bzdury? Йому помимо того, że on jakby chorował na raka prostaty, no ja myślę, że to było zwykłe zapalenie prostaty. Jemu dali dużo leków i razem z lekami jeszcze dali hormony kobiece. No у jego zanikła prostata, a raka samo sobą nie było. No i on mówi, гадаєш бздури. Я називав jedną dziewczynę, no mówię, która też ma do czynienia z masażami tam prostaty, wie, co to jest. No i mówię, sprawdź tam prostatę, w jakim stopniu ona. Ona chwała paluszek w takim ważnym. Aleksander, nie mogę zrozumieć, ale prostaty nie ma. Ja mówię, to samo ja mówię pacjentu, który przyjechał z rakiem prostaty. No i na jutro zdarzyło drugie cudo. Pytają, gdzie ten pacjent? On pojechał do domu. Jak nie mam raka prostaty, to po co on będzie tu leczył się? Także wyleczyć człowieka czasami można bardzo szybko. Ale co robię czasami z tym, co ja zrobił z tym pacjentem? Jakby inny był na moim miejscu, i on by zbadał tak, aha, nie ma prostaty, nie ma nowotwora. Niechaj będzie do końca turnusa i później ja jemu powiem, że ja ciebie wyleczył. Rozumiecie różnicę? Wiele było sytuacji u mnie w życiu, kiedy człowiek przychodzi i ja mówię, u ciebie nie ma nowotwora. I on w to nie wierzy. I on chce tego nowotwora. Dzieje taki cud. Inny na moim miejscu znowu powiedziałby, dobrze, uzdrawiaj się, po turnusie sprawdzimy. Ja od razu mówię, nie ma. Nie ma. Zbadać nowotwór bardzo prosto. Jest punkty, które odpowiadają za nowotwór. A jest jeszcze jedna rzecz, którą może zbadać każdy. Złośliwy nowotwór
zgodnie z wszystkimi badaniami i naukowymi rozpracowkami ma zdolność pobierać dużo energii. Nowotwór nie może produkować energii, i on tylko zabiera. W tych miejscach, gdzie jest nowotwór, jak najbardziej złośliwy, ale даже złośliwy nowotwór czasami nie jest złośliwy dla organizmu, i on jest niedobry, i on pobiera energię. Kiedy człowieku przykładajesz rękę do ciała i tak badajesz, to w niektórym miejscu jakby tam był lód, jakby tam zimno. I mówisz człowieku, że jest u ciebie тут problem. Znowu zrozumiecie. Ja na przykład podejrzewаю, że tam jest nowotwór złośliwy, ale to znowu nie problem. Może być nowotwór jakikolwiek w organizmie człowieka, i on z tym może żyć 100 lat. A kto wie, kiedy ten nowotwór powstał? Wczoraj czy 20 lat temu? Wy możecie zrozumieć różnicę. Człowieku stało źle, i on poszedł do lekarza. Ему zbadali, znaleźli coś. No i co to znaleźli? Oni myślą, że ten guz jest przyczyną problemów ze zdrowiem? Nie. Problem to dodatkowe tam wirusy, bakterie, grzyby, mnóstwo tych robaków. To może być problemem. A guz nie, to dodatkowo takie coś tam wyrosło. Mnie był pacjent z nowotworem nerki. Starszy człowiek, taki około 80. I kiedy on przyjechał do mnie, my z nim długo rozmawiali. У його в житті була ситуація, коли оderwалась його нерка. І організм, я так лічу, добудував щось, щоб зачепитися за тіло, щоб та нерка була на своєму місці, можна powiedzieć. Вона була не докладно на своєму місці, але вона добудувала щось. Нерка добре працювала, не було жодних об'яв. Ну, coś tam z badaniami starszych ludzi, wy nie mówcie co chcecie, ale tam można znaleźć w badaniach w krwi, wszędzie, w mocy tyle problemów u każdego człowieka, даже u dziecka teraz. Ja jemu mówię, zgodnie z moimi doświadczeniami, twoje ciało promieniuje energię, to nie nowotwór złośliwy. To некий гус, з którym można żyć 600 lat. У нього був проблем з простатою. Ну, я говорю, то проблем з простатою, то відочно, що з тим треба вальчити, а проблем з твоєю неркою, то ніц. І ми з ним порозмовляли, і він взяв турнус, йому дуже добре стало, і він пішов від щастя зробити badання. Від щастя. Прийшов до лікаря, побачив ten гус, ponownie, oj, ty powinien dać zgodę na chemioterapię, ty dać zgodę na operację, pilda. On mówi, nie, ja nie zgadzam się. Napiszy pisemnie, że ty odmawiasz się od operacji, ale jeżeli u ciebie będzie sytuacja pilna, u ciebie pójdzie krew z moczem, to przychodź choć w ten sam moment i my zrobimy tobie operację. I możecie wyobrazić. Na tyle w głowie ten mózg może materializować wszystko, nie tylko marzenie człowieka, a marzenie tych lekarzy. I on w nocy dostał krwawienie. I on zwrócił się do lekarza. Jemu wycięli tu nerkę. Dali chemioterapię. Rodzina namówiła na chemioterapię. I przez gdzieś 9 miesięcy tego zdrowego faceta nie stało.
Я дзвонив до родини, дзвонив до нього, але його ж не було. І родина powiedziała, нам wstyd odpowiadać panu na telefon. Bo my swoimi rękami zabili swojego tam męża i ojca. Nie posłuchali mnie. Także nowotwory to taka rzecz, z którymi trzeba z normalnym, spokojnym umysłem żyć, w razie czego, jeżeli one są, i nic nie będzie. Jak wy z nim będziecie walczyć, to będzie problem. Ludzie, którzy uzdrawiając od nowotwora, będą go mieli do tego czasu, поколь oni walczyć z nim. Nowotwór jest w waszym mózgu. Jeżeli wy z nim walczycie, to i on sam. U mojego brata jest nowotwór, ale dla niego ten nowotwór nie istnieje. I on jemu nie przeszkadza. I on już żyje z tym, ja już mówię, więcej jak 10 lat. I będzie jeszcze żył. I on w całości nie przeszkadza. Do tego czasu, поколь on nie pójdzie do lekarza. Jeżeli lekarze jemu wbiją w głowę, że to źle, to będzie problem. Ale ja myślę, że nie. Bo on kategorycznie nie przyjmuje informacji o tym, że to coś niedobrego jest i jest. Jeżeli nie ma pytań, życzę wam zdrówka, szczęścia, miłości, spełnienia waszych wszystkich marzeń i nie bierzcie w głowę różne bzdury o różnych nowotworach. Mogę jeszcze zapytać, Panie Aleksandrze? Króciutko. Chciałby skończyć zaraz i porozmawiamy. Mówię, nie bierzcie w głowę, jak mówiła jedna koleżanka, bierzcie w buzię, z buzią wyplunąć można, a z głowy ciężko. Proszę jeszcze pytanie. Bo poruszył Pan kwestię tego nowotworu złośliwego, że ciągnie energię. A jeśli ja nie dotykam tej klientki, nie dotknęłam ją, ale przebywałam z nią w jednym pokoju, ona tam za kilka dni zmarła. I ja poczułam się tak źle, że nie byłam w stanie dojechać do domu 8 kilometrów. Bardzo wymiotowałam i musiałam się natychmiast położyć. Spałam gdzieś z 15 godzin. Czy to było takie zdalne pociągnięcie energii? Nie dotykałam jej. Ну, человек может побирать энергию даже на dużej odległości. To chyba Даже tak. не на метры, не на километры, даже на тысячи километров może pobierać energię. Jak to odbywaється, no, to inny temat, a ludzie chore na nowotwory, one bardzo mocne wampiry. Dokładnie, tak. No, także to jest, tak samo jest ludzie na przykład z chorobami, które nie tylko nowotwory, a z innymi chorobami, które nie umożliwiają, даже na przykład problemy z kręgosłupem. Nie ma przepływu energii po ciału i ludzie mają problemy z energią. I one uzupełniają od tych, kto jest obok nich. Ja знаю osób, które na przykład uzupełniając energię, pracują na przykład w sklepie. I wszystki klient, który przychodzi, i on dzieli się tej energią. Troszeczkę, ale przyjemne jej. Na przykład komuś tam choremu człowieku. I znam osób takich, że który jest chory, jakby nie źle, na przykład te same problemy z kręgosłupem, i oni już wymienili 3 męże. Właśnie. Wymienili jak? Oni zmarli.
No ja znam osobę, która 5 żon zmarło przy niej. No tak, no. Jest kobiety, które pobierają energię, jest mężczyzny, które pobierają energię. I to już. Jest ludzie, którzy promieniują, im tam obojętne to, a niektórzy nie mają dużo energii i u nich zabierają i koniec. Od razu raka dostały, wszystkie 5. No. I jeszcze jedno mam takie Trzeba pytanie. zastanowić się następnym, że jest człowiek, który odbiera życie, można energię, życie. Życie, tak. I nowotwory to nic w porównaniu z tymi ludźmi, które jest obok niektórych, które Wampirem. żyją radem i zabierają ich życiową energię. To cała nauka, Właśnie, którą też trzeba liczyć. tak. Panie Aleksandrze, bo mówił Pan o tym, że niektórzy jak umierają, to rodzina płacze, robi histerię i potem ta dusza wraca. Jak my mamy żyć? Czy my mamy nie okazywać emocji? Czy my mamy w jakiś sposób się tak zabezpieczyć, żeby być takim po prostu spokojnym, nieemocjonalnym? Po prostu jakby nie otwierać tego serca tak no, na właśnie ssanie tej energii. Ja wam powiem, że to duży problem, bardzo duży problem, kiedy ludzie przyciągają duszę po śmierci bliskiej rodziny. Ja spotkał wiele osób, które mają po dwie duszy i w tym samym duszy tych członków rodziny, a najgorsze, że to duszy osób, które sami zmarli nie swojej śmiercią, a pokończyli z sobą, osoby, które pili dużo wódki, używali narkotyki i taka dusza trafia do członków rodziny, i to powstaje katastrofa. Trzeba bronić się jak bronić. A można Do tą wszystkich duszę... trzeba podchodzić spokojnie, a to płaczą na tych na cmentarzu, tam aż to przyciąga. Mm, Ta jakby miłość tej osoby, która zmarła, która nie widziała tej miłości przy życiu, a po dokładnie. śmierci, jak osoba dostaje, widzi tę miłość, to ona przyciąga i wchłaniaється do człowieka i koniec. No. Zgadza się. Także uważajcie na to. Mm. I jeszcze chciałam, bo mówił pan profesor o tym, Ja powiem tak, ja na przykład wiedziawszy o takich rzeczach, unikają kontaktu. cmentarzy, unikają takich sytuacji, kiedy ktoś zmarł, даже z członków rodziny. Ja unikаю, tam mówię, że mnie trzeba tam coś i nie mogą przyjechać. Mhm. Tak, To lepiej nie przyjechać na na pogrzeb. cmentarz, na to, żeby pożegnać się z członkiem rodziny. Nieważne, on już nie dostanie jakby tego, kto Informacji, był że tam, tam... czy nie kto był. Tak. Trzeba dbać o ludziach przy ich życiu, a nie przychodzić na cmentarz. No. Dokładnie. A w takim przypadku, bo rozumiem, że religie są oczywiście systemem ograniczającym, jakby trzymającym ludzi w ryzach, kontrolującym. Czy pogrzeb w jakimś obrządku ma jakiś wpływ? Też nie ma już wpływu na tego zmarłego, prawda? To tylko jest dla tych żyjących. Kiedy człowieka układają w trumnu faktycznie, to on już nie posiada duszy i to już kawałek tylko mięsa, kości i Nic więcej. No, Więc także nie ma to już to żadnego znaczenia. ale czasami dusza jest przy tym ciele, ale to nie w ciele już. Tylko w pobliżu. No, to może być obok gdzieś tam, ale nie w ciele. Dusza wychodzi albo wcześniej od ciała, albo w trakcie śmierci. I kiedy człowieka kładą już tam To już nie w ma. trumnu, to już nie ma. Sprawdzono naukowcami, że człowiek kiedy umiera, to jego ciało traci około 40 gramów wagi. To akurat waga
Duszy. duszy. Ona ma wagę, даже wagę ma. I to sprawdzone na setkach, tysiącach przykładów. Rozumiem. I jeszcze zapytam, jeżeli ktoś mówi, tak jak na przykład lekarz do tego pacjenta, że u was rak i tak dalej, czyli mówi po prostu źle, zastrasza, programuje, możemy to w jakiś sposób wystopować, żeby tego nie przyjmować? Czy to już jest taka predyspozycja duszy, że ktoś się szybko zastrasza i przyjmie to po prostu ze strachu? Człowiek, kiedy dostaje diagnozę od lekarza, albo даже od uzdrowiciela jakiegokolwiek, albo od sąsiada, o, u ciebie coś tam, to nowotwór możliwe, to faktycznie człowiek dostaje wyrok. Wyrok. I znowu, ja że mówię, człowiek albo zgadzaje się z tym, albo nie. Mm. Duży wpływ na to mają siły wyższe. Czy oni też pomagają człowieku z tego wyjść, Czy czy nie widzą dobijają sensu? tego już do końca. Tak. I czy тут jeszcze filozofia bardzo ciekawa. Czy to pierwotne nie była wyrok śmierci sił wyższych, Właśnie. a później tylko człowiek dostał od innego człowieka to. Żeby się zmaterializowało, tak. Znowu taka filozofia, no, na którą nie ma odpowiedzi dokładnej do wszystkich. Każdy człowiek ma indywidualne podejście i do życia duchowego, i do fizycznego, i do wszystkiego. Także nie ma przypisu na wszystkich osób i tak samo to nie działa dla wszystkich. Dlaczego ja, wy даже nie zrozumieli, ja daję metodę, w książkach opisał, metodę i różne metody, tam даже lewatywy, tam metody uzdrowienia, ale ona jakby działa jednakowo na wszystkie choroby, ale nie na wszystkich ludzi. To się zgadza. I ja nie daję dokładnych przepisów i dużo ludzi tak jakby, o, ta lewatywa, a którą człowieku użyć? A on użyje tylko tu, na którą ma zgodę z góry. Mm. Taka filozofia, taka praktyka. Także można mieć 100 różnych metod, a człowiek wybiera zgodnie z tym, co on zrobił w swoim życiu, zgodnie z karmą. I on może даже użyć najlepszą metodę na świecie, a ona jemu zaszkodzi. Zgadza się. No. Człowiek, niektóry płaci miliony dolarów za operację, она ему не działa, on umiera. A niektóremu z tym samym diagnozą starczy tylko dać pigułeczkę. Może pogłaskać po głowie. I on będzie żył. Z tym samym diagnozą. Zależeć. Nie ma uniwersalnego przepisu na wszystko. Tak samo moja metoda, ona działa bardzo skutecznie. Ja nie spotkał nic najlepszego w życiu, naprawdę. Ale zależy od człowieka. Nie ode mnie. Metoda skuteczna, a człowiek różny. Kto chce żyć, kto nie chce. Komu dają zgodę z góry żyć, komu nie. Nie ode mnie zależy to. Od człowieka, od jego karmy, od jego pracy, od jego życia. Zgadza się. Dziękuję. No i co? Już długo rozmawiamy dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję, do widzenia, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, miłości. I nie boйтесь tego nowotwora.